Łodra była dla Krościc i błogosławieństwy, i przekleństwy. Dawała zyć, ale i zabierała zycie. Dawała Krościcanom zarobić, ale i zabierała to, co w pocie czoła zarobili. Temat jest długi na pora odcinków. Od czegoś trzeba zacząć. Zacniemy od czasów nowodomniejszych. Łodra jest największą rzeką przepływającą przez Śląsk. Od źródła we wschodnich Czechach, aż do ujścia w Zalewie Szczecińskie, jej długość wynosi dzisiaj 854 km. Pierwej, przed regulacją koryta, długość tej rzeki przekraczała 1000 km. Jak i każda inna rzeka, Łodra była w średniowieczu źródłem życia. Po obu stronach Łodry powstawały osady, których mieszkańcy czerpali z tej rzeki niezbędną do życia woda, a bogactwo ryb zapewniało pożywienie. Jeszcze większą korzyść nadodrzańskie wsie czerpały z wyjątkowo żyznej ziemi w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Drugą stroną medalu to fakt, że wylewająca Łodra nie ino użyźniała ziemia, ale i niszczyła plony. Krościckie gospodarze, którzy mieli pola między wsią a Łodrą, nigdy nie mogli być pewni, czy Łodra nie wyleje i nie zniszczy rosnącego zboża. A ci, co mieli pola łod wsi kulejsze, plony mieli majse, ale za to pewne. Gołdomy tu o czasach, jak jeszcze nie było grobli i Łodra wylewała jak daleko chciała. Nieraz oze do wsi. Wzdłuż rzeki powstał szlak komunikacyjny, który łączył większe grody, takie jak Opole, Brzeg i Wrocław. Nadbrzeżną drogą przechodziły oddziały zbrojne, ale też i całe armie, jak na przykład w czasie najazdu Mongołów w 1241 roku albo w czasie wojny 30-letniej. Te przemarsze kończyły się dla Kroścican gorzej niż gorszą powódź. Łodra była jednak w głównej mierze szlakiem handlowym i to nie ino drogą wzdłuż rzeki, ale też i sama rzeka. Już za panowania Piastów Łodrą spławiano drewno. W Urbarzu z 1566 roku cytumy, że mieszkańcy Krościc zobowiązani byli do wyrobu 28 sągów drewna. To jest jakieś 100 metrów sześciennych. To drewno musiało być przetransportowane zimą nad Łodra, żeby przed Wielkanocą w czasie roztopu i wysokiej wody mogło być spławiane dalej rzeką do Brzegu, Wrocławia, a nawet i dalej oze do Szczecina. Nadodrzańskie dębowe lasy, widoczne na starych mapach, z czasy wycięto i spławiono w dół rzeki. W ten sposób na przestrzeni wieków zrodziła się nowa profesja, której przedstawiciele zwani byli matacką żoma. Była to niebezpieczna robota w ciężkich warunkach. Zdarzało się, że tyncy inny matackoż nie wrócił do domu z wyprawy. Przykładowo w Dziergowicach w powiecie Koźle żywot zakończył krościcki matackoż Johann Sosna. Coraz większe zapotrzebowanie na drewno jako materiał budowlany spowodowało wzrost cen i zwiększenie ilości wyrobianego i spławianego drewna. Żeby usprawnić spław drewna, jeszcze przed wojną 30-letnią zrodził się pomysł budowy pierwszych śluz, likwidacji ostrych zakrętów i mielizn. A tych mielizn było kans. Na mapie wojennej Christiana von Wrede z 1749 roku widzimy za mały dobrznie na wysokości żelaznej napis Gué du cheval et à pied dans un été fort sèche. Czyli brud, który w bardzo suche lato szło przejść konno albo piechty. Na wysokości wielkiego dobrznia widzimy brud, który szło przejechać wozy. W miejscu, gdzie się zaczynał dzisiejszy ostrówek, autor mapy zapisał Gué à chariot dans une saison fort sèche. co znaczy, że tu te brody w suchej porze roku karyty umiały przejeżdżać. Gué à chariot. Czyli brud dla wozów widzimy też w krościckim przysiłku kąt, zaraz przy Noroke Fere, czyli kole promu do Noroka. Tu, w tym placu, był kiedyś prom, który szło przepłynąć na drugą stronę Łodry. Ale łoty w innym odcinku. Realizacji planów udrożnienia Łodry zapobiegła wojna 30-letnia. Do tych planów wrócono dopiero w pierwszej połowie XVIII wieku, po okropnych kataklizmach, jakie spotkały nadodrzańskie miejscowości w Tycasie. Franz Idzikowski w swojej kronice miasta Opola z 1863 roku informuje o wielkiej powodzi w roku 1713. Podobną miała miejsce w roku 1717. No gorzej jednak było w latach 1736 i 1737. Po tych powodziach zaczęto w latach 1738-39 udrażniać Łodra. Zlikwidowano niektóre pętle, jak na przykład dzisiejszy Gänzesee na Wielopolu. Po przejściu Śląska pod panowanie pruskie
Prace nad ujarzmianiem Odry nabrały tempa. Kierownictwo nad regulacją rzeki przejął w 1746 roku Oder-Deichinspektor Neuwirth. Z jego polecenia przecięto wielką pętlę między Siołkowicoma i Golcowy i drugą przy Klinku, gdzie w latach 1750-1760 wykopano tzw. kanał nikoliński. W podobny sposób wykopano 48 kanałów przecinających pętlę na Życe, co skróciło długość Odry o 13 km. Kolejny etap prac regulacyjnych rozpoczął się w roku 1773, ale łoty w innym odcinku, jakby my go dać, o Zydówce.